Witajcie w kolejnym filmie z Pakistanu. Dziś rozpoczynamy naszą motowyprawę, która startuje z Islamabadu. Przed nami kilkaset kilometrów po szosie karakorumskiej, którą przemierzymy na naszych czarnych jednośladach. To będzie kawał dobrej przygody. To jest nasz pierwszy dzień, kiedy wyjechaliśmy z Islamabadu na naszego tripa po szosie karakorumskiej i już dzisiaj dojechaliśmy do Kaszmiru, czyli do takiego regionu, który znajduje się po części w Indiach i po części w Pakistanie. Jest to taki region w sumie stałego konfliktu pomiędzy tymi dwoma państwami i w sumie stało się tak, że tutaj przyjechaliśmy trochę przez przypadek. Mieliśmy jechać inną drogą, ale chcieliśmy ominąć duże miasta i wyznaczyliśmy sobie trasę tędy. Wjechać tu można było spokojnie, trzeba było się tylko zarejestrować w takim policyjnym punkcie. Musieliśmy tam podać swoje dane i spokojnie możemy wjechać. Także ekscytacja, bo jesteśmy w takim miejscu naprawdę wyjątkowym. Salam alejkum. Dotarliśmy w końcu do hotelu. Jesteśmy w miejscowości Muzaffarabad w Kaszmirze. Ostatnie, nie wiem, 20 km były mega już męczące, bo jechaliśmy po ciemku, źle troszkę doszacowaliśmy drogę, zatrzymało nas w Islamabadzie jeszcze kilka spraw i nasz wyjazd się opóźnił. Ale jesteśmy, idziemy się kąpać i zaraz lecimy jeszcze coś zjeść na miasto. Jak na pierwszy dzień nieźle sobie daliśmy w kość, zrobiliśmy 150 km i byliśmy w trasie jakieś 7 godzin z 2 krótkimi przerwami, jedną na obiad, jedną na jakieś piciu, latanie dronem i tak dalej. Także dobry chrzest bojowy przed kolejnymi dniami. Ale jest zajebiście, mega zmęczeni, ale też podjarani. Pokój bardzo podstawowy, wiatraczek śmiga jak szalony, podwójne łóżko, miejsce na nasz mandżur jest, a tam na zewnątrz widok na miasto Muzaffarabad, które pokażemy wam jutro. Wszędzie dookoła tu są wzgórza. Dobrej nocy. Miasto Muzaffarabad to stolica pakistańskiego Kaszmiru. Otoczone jest zielonymi wzgórzami, a rzeki Nilum i Dżalum rozdzielają miasto na 3 części. Warto było wstać tego dnia o wschodzie słońca i zobaczyć, jak miasto budzi się do życia. W przeszłości, a dokładniej w 2005 roku, miasto nawiedziło potężne trzęsienie ziemi, które zniszczyło 50% budynków i pochłonęło wiele istnień. Dziś Muzaffarabad wygląda na dobrze prosperujące i tętniące życiem miasto. Ludzie, których spotkaliśmy tu zeszłej nocy, byli bardzo serdeczni i ciekawi nas, przybyszów z Europy. Podsunęli nam ciekawy pomysł podróży, którym mocno się podjaraliśmy. Jak tam Moski, pierwsze samodzielne pakowanie bagażu? Bardzo dobrze. Nawet nie poszło tak długo, jak myślałem. Jak się bałem, że pójdzie. I nawet lepiej sobie to zrobiłem niż wczoraj ten gościu. Ja też, takie mam wrażenie, że mam lepiej. Jest zajebiście. Tylko teraz jeszcze ostatni plecak. Wszystko, co tam mamy, to wam pokażemy, jak się zatrzymamy już w jakimś miejscu na kemping. To tak mogę już w skrócie powiedzieć, że po prostu zabraliśmy ze sobą rzeczy na spanie na dziko. Ale szczegóły będą w jakiejś innej części odcinka albo w kolejnym odcinku. Wyjeżdżamy właśnie z Muzaffarabad po nocy spędzonej tutaj. To jest stolica pakistańskiego Kaszmiru i jedziemy trochę bardziej w głąb. Nie mieliśmy tego w planach, ale wczoraj na street foodzie spotkaliśmy takich panów i chłopaków, którzy nam polecili, że jest to miejsce podobno takie, więc jedziemy sprawdzić. Droga, którą jechaliśmy tego dnia, była fantastyczna.
Idealna pogoda, prawie idealny asfalt, dużo zakrętów i praktycznie zerowy ruch na drodze. Nasze obładowane maszyny dzielnie wspinały się po krętych górskich drogach, a Kaszmir witał nas z otwartymi ramionami. Ale jak to bywa w podróży, czasem coś nie zagra i niestety trzeba zawrócić. Jesteśmy właśnie pod checkpointem Nilum Valley, czyli pod miejscem, które polecili nam wczoraj lokalsi. To był spontan, że tutaj przyjechaliśmy. Jesteśmy tu tylko dlatego, że oni nam to polecili. No ale zatrzymała nas policja i okazało się, że bez specjalnego pozwolenia nie ma tutaj wjazdu. Niestety próbowaliśmy jakoś ich do tego przekonać, ale powiedzieli nam, że nie mogą nic zrobić. W tym momencie co, musimy znowu się ubrać i wrócić na drogę, którą tutaj przyjechaliśmy. Zatrzymamy się w jakiejś wiosce tutaj w okolicy, popytamy ludzi, jak się tutaj żyje. Zawróciliśmy więc i ruszyliśmy w dół w kierunku wioski Panjigaram. Nasz cel to znaleźć miejsce na nocleg, pokręcić się po okolicy i porozmawiać z ludźmi. Tu dziś śpimy. Chatka na wodospadzie, totalny sztos. Właściciel nazwał to miejsce Orlim Gniazdem. Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do wioski, żeby popodglądać tutejszych mieszkańców. Obcy z kamerami często w świecie są niemile widziani. W Pakistanie jest inaczej. Ludzie są jakby bardziej otwarci i chętni na rozmowy. Łatwiej się tu dogadać, bo wielu z nich mówi po angielsku. My byliśmy ciekawi, jak żyje się tej społeczności na ziemiach, o które toczy się wieloletni konflikt pomiędzy Pakistanem i Indiami. Jak wygląda ich codzienność? Posłuchajcie sami. The situation is better than past. In past, the people are mostly killing the both sides. Pakistan and India border are near to each other, and people are killing due to firing. But last 1 year, the situation is very suitable for visiting. Have you ever seen the fight? Like, have you ever been in a place? No. I am just 22 years old, and I never seen this. It's army. It's a total army. Conflict between Pakistan and Indian army. Mostly Indian army starting the fire, and then Pakistan army respond this, and people are killing both sides. And what you love the most about the Kashmir? Kashmir is a paradise. Kashmir is a natural beauty. It's huge mountains, and the areas are covered with snowfall at the winter season, and in summer season you see the natural beauty. Lakes are very beautiful here. Kashmir is very safe now. The people are here. People are coming from different countries, like you are come from Poland, and other people are coming. Now the area of Kashmir are peaceful. We invite them. We invite the world to come here to see the beauty of Kashmir, to see this and enjoy life. So this is your father's shop, yeah? Yeah, it's my father's shop. It's name of the people here, and the people are borrow some things from us, and I will return here, and then after the starting of the month they pay the money, and I will cross that. People always give back the money? Most of the people give us, but some frauds are also here, but most of the people are nice. They give us. My name is Akib Mohsen. The name of this village is Panjgara. The name Panjgara means there are 5 villages in this village. 2005, the earthquake demolished total 100% houses. In this village, 145 casualties. Many people from this village emigrate to the different cities like Muzaffarabad, Islamabad, Lahore, or the people stay here and try to survive here. People of village here, they don't have sources to go Islamabad, Muzaffarabad. The rent of houses in Islamabad, Muzaffarabad too much. They don't afford that rent. They like to stay here because it's calm here, Yes. it's beautiful here. Beautiful, peaceful, no security issue, no other issues. So, they want to stay here. Main problem in this valley is unemployment. The people do not have work. They don't have money more. Most of people went abroad for earning money. Hello. Hello.
What's your name? My name is Shaukat Hussain. And what's your profession? And I heard about you that you are a famous hunter from this place. Yes, I hunt leopards, bear, and deer, and ibex. What are you using for hunts? Some gun or bow, arrows? Gun. How old are you? Age 53. 53 years, okay. And you going for hunting to the mountains Mountain. or near to the valley? No, mountain maybe 10,000, about 10,000 feet from sea level. Okay. More than 10,000. Oh wow. So you still have a lot of energy to go there. Okay. I know what is this. This is a syrup used for medication, especially for the child less than 2 years. Okay, it's from plant or what is it? No. This is it's kind of a mixture of 2 to 3 syrup together. And this Okay. make one. It's very good for cold and for chest infection. All right. Okay. The local medicine. Yes, a local medicine. My name is Sajai Ahmed. I'm 31 years old. What are you doing here? What do you do every day during the day? I am a civil engineer. I have working experience working on hydropower projects of about 7 years up to 2018. But in 2019, we get a COVID. Due to this COVID, affect a lot of work, local work in here. So after that, I'm unemployed. Many Chinese companies are working here in Pakistan and in Azad Kashmir on hydropower projects. How do people earn money here to survive? Some of the people are government employees, and most of the people in this Azad Kashmir area, one person from any family is working abroad in Saudi Arabia, in UAE, and some very less amount of people also in Europe. And the family member works abroad and send money. Yes, send money to here. Okay. And the people buy food and fulfill their basic requirements. Okay, from this money From about the that family money, member. yeah. Okay, I understand. Okay. The floods are destroying most of the south of the Pakistan. What about this place, this mountainous region? Are you affected by floods also or not? No. We are not affected like that, because this is all these very plain areas, so water cannot flow properly through their streams. Okay. So that's why that water come into destroy the crops, and too much houses also damaged. And this massive effect on our also this area, because of we take all this wheat and rice from the Punjab area. So right now it's impossible to import the food from there. Yes, and destroy too much. So the China. Okay. Hello. Walaikum Assalam. This person called me. He's playing cricket. You know cricket? Okay, yeah, we know. But very famous here in Asia, especially in Pakistan, India, Sri Lanka. Okay. So where we go now? So we are going uphill, visiting visit one small ground where the people, where the boys are playing some cricket. And we have also noticed there some activities of the locals. Okay. My mother also buried in that place. You know Imran Khan? No. This is before our Prime Minister. Now he taken down by his opposition parties. Okay. So now the oldest party of our Pakistan is Pakistan Muslim League Noon, Nawaz Sharif. Maybe you also not heard about that. So that party is ruling in Pakistan, and in here another party. So it might affect our budget, because if there is not a same government, same like if Pakistan have some another party, here some another, so this makes some embarrassing situation for us, because they not give us a good budget. If there is the same party winning in Kashmir, same in Pakistan, so that's very good for us. There's a money flow. Yes. I think he should stop here. We use some walk Yes, to of go course. there. Faisal bhai, tusi to mor jalo. Should I pay him? Yes. 200. Yes. 200. Okay. Yeah. Yes, we pay. Please. No, he is not taking. No. This driver is not. But we want to support. But he don't want to take it. कैसे हैं? आप कैसे हैं? Yeah, sorry. The pronunciation. Salam alaikum. Nearby our village, this is a very small playground, a kind of playground. These are the young boys
mainly used to play cricket in here because we don't have such a good place for practicing this game. This game is very famous in Pakistan, in this South Asia, this region. So the young guys have too much talent about this game, but we don't have such a platform to express this talent, especially in this Azad Kashmir. We play here every day. We don't care about winter, summer or anything like that. We just play. I hope I will be not hit in my head. When you come here, I told you about this is a very good player of cricket. Some guys are playing here for this for exercise, some are many other purposes, but he is playing here for improving his game. Just to bat. Yeah, just to bat and to improving his cricket skills and cricket game. Because he is very keen and interesting to perform on a big stage, like big tournaments, national level tournaments. This is our YouTube channel. We are still small, but we will grow. Oh. If you watch us, we will grow. Yes, thank you. Another subscriber from Pakistan. Yeah. Yes. Dzień dobry. Po raz ostatni meldujemy się z Azad Kaszmiru, z Kaszmiru po pakistańskiej stronie. Mamy piękną pogodę, wspaniałe widoki. Właśnie kończymy nasze śniadanie, jest godzina 9 i ruszamy już w stronę naszego głównego celu tej podróży, czyli Karakorum Highway. Dzisiaj planujemy przejechać około 120 km. Wracamy w stronę Muzaffarabadu i odbijamy potem do Kagan Valley. Ma nam to zająć około 4-5 godzin, także zaraz się zbieramy, bo droga będzie długa. Maszyny już czekają, jeszcze nie spakowane. Bagaże mamy tam, a Patty raczy się bananem. Jest. W końcu coś innego, nie? Tak. Cały czas jedliśmy to samo i po raz pierwszy w sumie jemy owoce tutaj dopiero, no nie? No. To sobie tak poprosiliśmy, nie? Tak. Banany, jabłka. I oczywiście Pakistani Tea też już wjechał dawno. Z korzuszkiem. Thank you so much for everything. Okay. It was nice to meet you. Nice to meet you. Tego dnia odpaliliśmy Google Maps, żeby poszukać miejsca na kemping. Wypatrzyliśmy fajnie wyglądające jeziorko położone w górach na około 3000 metrów. To był dobry plan. Łykaliśmy kolejne dziesiątki kilometrów z małymi przerwami. Po kilku godzinach zjechaliśmy z asfaltowej drogi i wjechaliśmy w las. Kamory, piach i wiesz, że zaczyna się przygoda. Totalna zajawa. Wszystko szło gładko, aż pojawiły się pierwsze komplikacje. Okay. Działa ten hamulec, czy nie? To działa. Nie no, kamieniem nie, to trzeba Patty dojedziesz, tak? Aha, nie możesz tu nogi trzymać. To samo miałeś w tym chyba, nie? Tak, ale... W Wietnamie. Zasada kurwa młotka. Nie działa, pierdolni raz, dwa. No, czas to jest narzędziem na to.
Dzieje się. Dzisiaj nasz pierwszy offroad i ja już miałam przygodę. Tutaj jest lewostronny róg i mieliśmy przepaść od lewej strony i jechał jeep z naprzeciwka i ja nie chciałam zjechać do tej przepaści, bo naprawdę tam było dość przerażająco i zjechałam na prawo maksymalnie i wjechałam w kamory, bo ten jeep mi nie ustąpił miejsca tak do końca i przekrzywił mi się trochę hamulec tylni. Teraz muszę znaleźć kogoś, kto mi go z powrotem naprowadzi na to miejsce, gdzie być powinien, bo trochę haczy. No, postukaliśmy już trochę kamieniem na Janusza. Tak, zrobiliśmy taką amatorską próbę ogarnięcia tego kamieniem jako młotkiem, ale nie wyszło. Salam alaikum. Walaikum salam. Do you speak English? No, Urdu speaking. Sorry, Urdu? I can show you something. This needs to go... Brake problem? Yeah, no, only... You know, it works. It's okay, but it needs to be here, yeah? Here. Chyba pan nie wie. Yeah. Powiedział, że jest git. No i tak, niby jest git, no bo działa, ale przeszkadza mi to w jeździe. Lub. Daj mu kamień. Ładnie. Bulale go Kamień. Nie mierz wszystkich swoją miarą, Oski. Jesteśmy prawie na miejscu, zostało jeszcze jakieś pół godziny. Tak. 10 km, jedziemy już godzinkę. No i ta końcówa wiedziałem, że będzie ciekawa, ale jest tu mega dużo kamieni. Myślałem, że to będzie bardziej taka szutrowa, polna droga, a jest mega dużo kamorów. Jesteśmy naprawdę wysoko, zaraz zobaczymy na Gai na jakim poziomie jesteśmy. Ło, 2300 metrów. What? Także no mega teraz wysoko. się mega wspinaliśmy. Zależy mi na tym, żeby to naprawić przed jutrem, bo jutro będziemy po hardkorowej drodze zjeżdżać w dół i chciałabym mieć komfort w tylnego hamulca, bo będzie jutro ważny. A i tak mi mówiłeś, że cały czas przedniego używałeś. Nie, cały czas tylnego używam. Okay. Dobra, także naprawiamy i może jakąś herbatkę wypijemy. Ale z cukrem. Mega fajnie tu jest. I have a little problem. You think you can help me? She hit to the stone and it's twist a little bit in the one side, you know. Gadają w urdu, także coś kombinują. Tak. Oh, better. Yes. Better. And can I? No. No. You like... push in the Okay. So it's okay. Yeah. Perfect. Akurat tego nie nagrałem, ale pan stuknął młotkiem i naprawił. Nie, podważył pan młotkiem, nie stuknął. W końcu będzie kawka. Ogólnie tutaj w Pakistanie jest taki problem, że nie ma nigdzie kawy. Nie ma nigdzie kawy i gdzie byśmy się nie zatrzymali, to wszędzie nam mówią, że tutaj nie ma kawy, jest tylko herbata. Ale teraz w końcu na 2500 metrów ktoś zaproponował nam kawę. Plan wjazdu na polankę tam na samej górze, którą sobie znaleźliśmy na Google Mapsie, legły w gruzach. Zatrzymali nas tutaj i powiedzieli, że musimy mieć security i drugi gość powiedział, że jest jakaś impreza lokalnego rządu i teraz co? Musimy zjechać na dół po tej hardkorowej drodze, a nasze motory są średnio do tego przygotowane, także kurczę, wróciłem się teraz po motor od Pati, bo jest tu naprawdę ciężko i postaram się jakoś tam zjechać w dół. Także trzymajcie kciuki, że się nie wydupcy. Tak więc skończyło się na tym, że nasz plan nie wypalił i wylądowaliśmy w wiosce Shogran. Słońce chyliło się ku zachodowi, a my dalej nie mieliśmy miejsca na rozbicie namiotu. Klasycznie zleciał się tłum i wynikło małe zamieszanie.
Po licznych negocjacjach odpuścili i pozwolili nam się w końcu rozbić, ale miejscówka pozostawiała wiele do życzenia. Miało być spanko na dziko, no ale nie wyszło. Śpimy w namiocie, tak jak sobie wymarzyliśmy, ale niestety pod guest house'em nie pozwolili nam nigdzie tutaj spać. Wszyscy mieli inną wersję. Dlaczego? Jedni powiedzieli, że dlatego, że po prostu nie pozwalają od jakiegoś czasu turystom tu spać na dziko. Inni powiedzieli, że w okolicy Skardu było trzęsienie ziemi i teraz nie pozwalają. Ktoś inny jeszcze powiedział, że potrzebujemy ochrony takiej z government tutaj, żeby móc spać na dziko. Także wersji było wiele. Prawdy nigdy nie poznamy. Ale co? Pierwsza noc w namiocie nasza w Pakistanie, mimo wszystko, w takiej wersji light. Jesteśmy podjarani w sumie mimo wszystko, nie? Testujemy nasz sprzęcik. Pijemy herbatkę. Klasycznie, jak to gościnność pakistańska nakazuje, gdziekolwiek pojawiają się goście, tam zawsze musi być herbata w takich ilościach, że czasami naprawdę odmawiamy, a oni i tak ją przynoszą i tak trzeba ją wciskać. I co? Widzimy się jutro. Dobra, nasza noc w namiocie nie doszła do skutku. Pół godziny temu przyszedł do mnie policjant, żebym przyszedł na chwilę tutaj do recepcji hotelowej. Okazało się, że dzwonił do niego oficer policji i kazał im, żebyśmy my przenieśli się tutaj do środka. Jest tutaj podobno niebezpiecznie. Mówili, że grasują to jakieś dzikie zwierzęta, co jest moim zdaniem jakąś bajką, ale no, po dłuższej dyskusji nie udało się nic ogarnąć i przenieśliśmy się tutaj z całym naszym sprzętem, z naszymi torbami. No i będziemy spać tutaj dzisiaj. Także wniosek jest z tego taki, że nie należy nikomu mówić, że zamierzamy spać pod namiotem, bo dzisiaj była taka sytuacja, że 10 osób się zleciało. Był jakiś wielki raban o to, że chcemy spać w tamtym miejscu, wyznaczyli nam inne miejsce, rozłożyliśmy się, ale tak czy siak nie możemy spać w namiocie. Także następnym razem nie mówimy nic nikomu, po prostu rozbijamy się gdzieś z dala od ludzi, jak to się powinno zazwyczaj robić. I tyle.